Cześć kochani, jak zwykle, powtarzam to ciągle, bardzo, bardzo serdecznie Was witam, czyli Janusz Dąbrowski, gospodarz tego kanału i mamy dzisiaj gościa, Wy i ja mamy gościa, naszą gościem jest pani Ida Buzikiewicz. Ida, Idę. nazywają ją Duszką z dzieciństwa, jeżeli mogę to akurat powiedzieć. Ja nazywam Idę Idą. Z kolei zaraz sobie porozmawiamy, bo w zasadzie ta audycja znajdzie się w playliście wywiady, ale to jak widzicie nie są raczej typowe wywiady, to jest taka rozmowa, dzielenie się. Więcej gości moi rozmawiają, ale też się troszeczkę wtrącam. No dobrze, ale wracając do Idy. Skomplikowany życiorys dziewczyny, życie w rodzinie artystycznej z predyspozycjami, bo miała między innymi ciocię, aktorkę, która występowała w teatrze wrocławskim pana Grotowskiego, znany teatr. I jak się już dowiedziałem w rozmowie przedwstępnej z Idą, to w dużej mierze ta ciocia zainspirowała Idę do pewnych poszukiwań, które zaowocowały po wielu, wielu latach, od momentu, kiedy ciocia usiłowała zaszczepić, idzie coś tam, ale jednocześnie trudny mówię życiorys, dlatego że choroby poszczepienne, mówię o tobie, nie o twoich dzieciach, rzecz jasna, słaba odporność, więc problemy ze zdrowiem, studia, podróże zagraniczne, Włochy, chyba Francja, jak dobrze pamiętam, i spotkania z ludźmi. I taki los trafił, że Ida, wyobraźcie sobie, będę ją podpytywał o to, bo to jest dobry uniwersytet. Pracowała aż 15 lat w pewnym kasynie, w pewnym dużym mieście Polski. A dlaczego mówię uniwersytet? Dlatego, że to jest uniwersytet, gdzie można poznać życie, poznać ludzi, ich przywary, spojrzeć na nich i być może tak myślę, że ten uniwersytet w postaci pracy w kasynie stał się taką odskocznią od później do tego, żeby zmienić, bo czasami trzeba po prostu wejść w jakieś bagienko. Myślę, że to będzie dobre określenie i później wyjść z tego bagienka, poszukiwać czego innego. I Ida po pewnym czasie zaczęła dokonywać transformacji, więc praca nad sobą, nad własnym duchem, nad ciałem. Zaczęła organizować warsztaty dla kobiet, na przykład obudź się bogini, czyli obudź boginię w sobie, tak jak my mężczyźni możemy obudzić Boga w sobie. Dla tych, którzy chcieliby od razu, oho, Bóg się znalazł. No to więc przywołam Jezusa z Biblii, gdzie też kiedyś powiedział faryzeuszom, a to nie wiecie, że bogami jesteście? To porwali za kamienie, ale mówi, przez waszej księdze jest to napisane. Jesteśmy istotami boskimi, ale to mniejsza z tym, trzeba to odkrywać. Dzisiaj Ida jest też opiekunką, asystentem seniora, opiekunką dzieci, ale współorganizatorem różnych eventów, czyli po polsku wydarzeń, festiwali i zajmuje się rękodziełem. Nie wiem, czy w ciągu tej godzinki, jak przypuszczam, rozmowy zaczepimy o ten temat, ale myślę, że to nie będzie jedyne spotkanie. Za jakiś czas znowu zrobimy sobie fajną rozmowę. Zajmuje się też Ida astrologią wedyjską i o to chciałbym później zapytać, o ile zdążymy, o ile ten temat wyjdzie. Ido, powiedz mi, bo mnie ten temat nurtuje szczególnie, niezależnie od tego pierwszego etapu twojego życia, dzieciństwo i tak dalej, jak to się stało, że ty wylądowałaś w kasynie? Jak to się tam pracowało w tym kasynie? Na co ty zwracałaś uwagę i tak jak powiedziałam, to być może była skocznia do tego, żeby zająć się później własną transformacją. No cóż, jak ja wylądowałam w kasynie? Normalnie, po prostu mój ówczesny partner, z którym wtedy byłam, załatwił mi tą pracę. No, to była dobra praca jak na tamte czasy. Ja jeszcze wtedy byłam na studiach zaocznych. Przez okres studiów głównie pracowałam w gastronomii, gdzieś w jakichś pubach, knajpach i tak dalej. No i tutaj przejście do kasyna to dla mnie był swoisty jakby przeskok, tak, bo praca była stabilna, finansowo bardzo dobra, dużo wolnego, młoda ekipa pracowników,
No i to w ogóle było bardzo takie egzotyczne miejsce do pracy, tak? Ale jak się później okazało, te warunki pracy były obciążające na dłuższą metę, bo pracowaliśmy praktycznie na okrągło. Zmiana trwała 12 godzin. W sumie w ciągu roku były 12 tak zwane, tak. W ciągu roku były tylko 3 dni, kiedy kasyno było zamknięte. To był chyba Nowy Rok, Wielka Niedziela i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. A tak to kasyno było czynne non-stop. Pracowaliśmy w ciężkich warunkach, no bo tam była cała masa komputerów, czyli około 100 maszyn i ruletka w dymie papierosowym, no i cały czas jakby musieliśmy być na baczności, tak, żeby pilnować pieniędzy, żeby się nie pomylić przy wypłacie na przykład wygranych. Mieliśmy też podpisaną odpowiedzialność finansową, więc jak były jakiekolwiek braki w kasie, no to myśmy to musieli pokrywać na bieżąco z własnych kieszeni, więc tu naprawdę trzeba było bardzo uważać, żeby się nie pomylić. No i ten właśnie dym papierosowy, a poza tym no samo środowisko, jakby ludzie, którzy tam przychodzili, bo to było bardzo specyficzne środowisko, nie tylko no, normalnych powiedzmy zwykłych ludzi, ale też no niestety przychodził półświatek Krakowi. No tak. Pewnego miasta. Tak, z pewnego miasta. I no, różne rzeczy tam widziałam, tak, bo i przychodzili też tacy, którzy pożyczali pieniądze na procent i przychodzili ludzie poszukiwani powiedzmy przez różnego rodzaju służby, więc no, była to naprawdę szkoła życia tam i na początku wcale nie było tak bezpiecznie, bo na początku nie mieliśmy ochrony tam stojącej, takiej pracującej razem z nami, a cały zespół to były po prostu młode osoby. Było tam oczywiście kilku mężczyzn, ale większość to były kobiety i to były młode dziewczyny w moim wieku po 22-25 lat. No i miałyśmy pod sobą po prostu cały ten przybytek. No. Także napatrzyłam się tam naprawdę i ludzkich tragedii, gdzie ludzie przegrywali ogromne sumy pieniędzy, nieraz całe majątki, nieraz po prostu mieszkania przegrywali, pensje dla pracowników. No to było naprawdę okropne na to patrzeć, bo wiadomo, no kasyno tak funkcjonuje, że kasyno musi zarobić i to, co się widzi powiedzmy na filmach, czy gdzieś tam te wielkie wygrane, dzwoniące maszyny, świecące się światełka, to jest po prostu iluzja po to, żeby przyciągnąć tego gracza i też go uzależnić po prostu od tych emocji, od tych neuroprzekaźników, które się wtedy wydzielają, jak człowiek wygrywa, nie? I od tego ryzyka, stąd się bierze właśnie te najcięższe uzależnienia. W każdym razie no, przepracowałam tam 15 lat i też urodziły mi się dzieci w tym czasie, ponieważ to była tam stabilna praca, to czułam się bezpiecznie. No ale w którymś momencie po prostu no, zaczęłam dostrzegać to, że tak się na dłuższą metę nie da i chciałam się odstresować, zmienić swój tryb życia. No bo jednak ta praca była dla mnie bardzo mocno obciążająca. Nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, mentalnie, jak się na to wszystko patrzyło. Bo tam wychodziły najgorsze ludzkie cechy, naprawdę, i chciwość, i jakaś agresja się pojawiała, i przygnębienie, depresja, jak ludzie przykrywali te pieniądze. No i naprawdę. I zaczął się taki moment wtedy w moim życiu, kiedy zmieniłam właśnie tryb życia, rzuciłam palenie, bo sama też paliłam papierosy, a już nie dawałam rady w tym stanie po prostu być i jeszcze przebywać tam 12 godzin w dymie papierosowym, także to było okropne. Zadbałam bardziej o siebie, zaczęłam się inaczej odżywiać. Też jak już byłam gotowa, no to tak jak się mówi, że jak uczeń jest gotowy, to pojawia się nauczyciel, więc zaczęły się pojawiać osoby w mojej przestrzeni,
które mi pokazywały, że można inaczej żyć, że są inne rzeczy, że jest drugie dno w tym wszystkim. No i cały czas też przecież jeszcze wtedy ciotka Irenka moja kochana żyła i jak się z nią widywałam, bo jeździłam tam do niej do Wrocławia nieraz, no to ona właśnie mi mówiła, że można być wdzięcznym, że można prosić, że można opuszczać tą intencję. Pokazywała mi jakby różne formy i sposoby, jak to się może zadziać. Ja na początku tego nie rozumiałam, bo dla mnie to była totalna abstrakcja. Jak to ja mam być wdzięczna za to, że żyję i za to, że słońce świeci i moje dzieci są zdrowe i kochać i po prostu emanować tą miłością, tą wibracją. Teraz oczywiście jest to dla mnie jak najbardziej jasne i też tak staram się po prostu na co dzień funkcjonować. Natomiast wtedy to były dla mnie całkowicie abstrakcyjne pojęcia, ale już coś tam gdzieś zaczęło kiełkować. I też pamiętam, że dużo mi dało, jak się pojawiła w mojej przestrzeni taka dziewczyna, która robiła, to była znajoma, po prostu tam mama któregoś z kolegów mojego syna z podstawówki robiła sobie kurs kamertonowy i potrzebowała po prostu osobę, na której będzie ćwiczyła. I zaproponowała mi, ponieważ to już był ten okres, kiedy ja na okresie wypowiedzenia z kasyna byłam i złamałam sobie nogę i to mnie po prostu tak zatrzymało bardzo mocno, że musiałam tą nogę rehabilitować, miałam wolne, nie chodziłam do pracy. Przepraszam, byłaś wdzięczna za złamanie tej nogi, czy nie? Byłam wdzięczna, żebyś wiedział. Już coś wtedy, takiego. Ja cię oczywiście... Wdzięczna, że złamałam nogę, bo mi to dało po prostu wakacje i odpoczynek. Ja cię prowokuję, rzecz jasna, tak, ale i już zupełnie wiedziałaś, inne że spojrzenie na trzeba to być wdzięcznym, tak? Tak, i jestem wdzięczna bardzo za Martę, która się wtedy właśnie pojawiła z tymi kamertonami i zrobiła mi super terapię, po prostu dźwiękoterapią, dźwiękoterapeutyczną, no bo wiadomo jak działają kamertony. I wtedy mi się zaczęło bardzo dużo zmieniać w życiu i bardzo dużo się oczyściło, jakby przetransformowało, a następny taki punkt był parę lat później. No dobrze, ale wspomniałaś też swoją ciocię, bo to mnie też nurtuje i myślę, że wielu naszych gości oglądających byłoby zainteresowanych. Ciocia Mira, tak? Nie, Rena Mirecka, to był jej Rena Mirecka. Rena Była Mirecka. córką u pana Grotowskiego. Rena Mirecka, tak można ją wyszukać, jakby ktoś chciał. A tak po prostu nazywała się Irena Kądziołka. To było jej nazwisko po prostu z domu. Tak. No i co, no po studiach PWST tam różne tam miała koleje, nie pamiętam, nie potrafię powiedzieć dokładnie jak to się stało, że zaczęła pracować i współpracować z Grotowskim i że stworzyli ten teatr laboratorium we Wrocławiu, ale tak, była aktorką teatru właśnie Grotowskiego i od najmłodszych lat po prostu jak tylko miałam z nią kontakt, no bo ona tam jeździła po świecie, w różnych miejscach bywała, ale jak przyjeżdżała do nas, czy myśmy przyjeżdżali do niej, no to zawsze jakieś tam ziarenka rzucała, nie? Albo nam opowiadała o swoich właśnie podróżach i to chyba ona mi zaszczepiła to, że zawsze też chciałam podróżować, bo jeździła też do Indii, do Saibaby na audiencje. No właśnie chciałam o to zapytać, na pewno dużo opowiadała na temat Saibaby. Tak, tak. Postać, jeżeli ktoś nie wie, no to nie będę teraz tutaj tłumaczył dlaczego, co i jak, ale wygooglujcie sobie Saibaba. Tak, i przywoziła, na przykład ja byłam wtedy małą dziewczynką, nie wiem, w połowie podstawówki, czy może nawet wcześniej, ona parokrotnie była w tych Indiach, przywoziła na przykład vibhuti, czyli ten święty pył, który się osypuje z rąk w trakcie audiencji i on naprawdę ma działanie uzdrawiające. Przywoziła całą masę pamiątek, jakichś karteczek, ale też nauczyła mnie, jak byłam tam powiedzmy nastolatką, takiej mantry
którą można mówić sobie z taką intencją uzdrowienia. Om Satya Sai Baba, Om Namah Shivaya, tak to brzmi. No i była taką egzotyczną osobą w moim życiu, której nie dało się po prostu ominąć, tak? Bo ona roztaczała wokół siebie taką energię i taką jakby Aurę taką. aurę i sposób patrzenia inny na życie, że ona naprawdę wywarła na mnie duży wpływ, bo to z nią jakby na początku tam jako 12-latka powiedzmy ćwiczyłam tą jogę i ona mi pokazywała asany, jak to działa, jak to przypływa, jak może, mówiła mi, że każda kobieta powinna pracować z jogą i z tą energią. Także to we mnie zostało na długie lata właśnie i ta chęć właśnie poznania tych różnych dziedzin samopoznania, czy numerologii, czy astrologii wedyjskiej, czy właśnie pracy z kamieniami, to wtedy się to zaczęło. Ja też o tym na początku na to w ogóle nie zwracałam uwagi, ale teraz z perspektywy czasu, jak zaczęłam szukać, gdzie to się zaczęło, no to właśnie chyba wtedy. Też miałam takie jedne wakacje, kiedy pojechałam do niej właśnie do Włoch na Sardynię. Ona była bardzo mocno związana z Włochami. Tam spędziła dużą część jakby życia i ona dzierżawiła dom na Sardynii. No i właśnie tam pojechałam na miesiąc na Sardynię, więc miałam jakby styczność z zupełnie czymś innym, z jej stylem życia. Ona też prowadziła zajęcia dla studentów, takie powiedzmy performance z pogranicza teatru i duchowości. No i to było dla mnie bardzo ciekawe, właśnie interesujące. Także wtedy się to zaczęło. Natomiast ja to nie było tak, że ja to od razu przyjęłam Tak. jako pewnik, tak? Tylko ja szukałam informacji, sprawdzałam, czytałam, potem to odrzucałam, szłam w inną stronę. No ale ta ciotka Irenka zawsze gdzieś tam była i czuwała. Dobry duch. Działała się w różnych momentach mojego życia, tak. Mhm. Dobrze, i ty, czy w takim razie ta twoja ciocia natchnęła cię, że tak powiem, zainteresowaniem do astrologii wedyjskiej? Poniekąd tak, bo pamiętam, że był taki jeden raz, no to też byłam, nie wiem, gdzieś może w liceum, że przyjechała i zrobiła mi na urodziny taki portret właśnie numerologiczny i astrologiczny. No i mi go dała, tam razem właśnie z kamieniem naturalnym, który podobno był przypisany do mojego znaku, do mojej energetyki, to był różowy kwarc. Dała mi go właśnie z takimi życzeniami, żebym pokochała siebie. No, także to mi się wryło bardzo w pamięć i też spowodowało, że najpierw się interesowałam tą astrologią europejską, taką podstawową, zawsze sprawdzałam, kto jaki jest znak zodiaku i wiedziałam, no, dużo wiedziałam z tego zakresu, a teraz poszło to trochę w tą stronę, że interesuję się tą astrologią wedyjską, numerologią, też human designem i różne narzędzia jakby tego samopoznania zgłębiam, tak? To mnie naprawdę bardzo interesuje, ale traktuję to jako narzędzie, nie jako wyrocznie. Tak, tak, oczywiście. O, przepraszam bardzo. Momencik. Mhm. Pani Agnieszko, odzwonię, akurat teraz nagranie mam. Dziękuję bardzo, na razie. Zapomniałem wyciszyć telefon, przepraszam Was, kochani. Już teraz i już będzie wyciszony, będzie mieć z głowy. Tak czasami bywa. A powiedz mi, Itko, bo Ty wykonujesz, tak jak pisałaś, portrety energetyczne na podstawie właśnie astrologii wedyjskiej.
Na czym polega to? Czy dobrze zrozumiałem? Na czym to polega wykonywanie? Ty to malujesz? Nie wykonuję takich, to znaczy wykonuję też pełne portrety, jeżeli jest taka potrzeba, ale to zazwyczaj wtedy odsyłam do mojego przyjaciela Mario, żeby zrobił ten pełny portret Ach, do Mario brytyjskiej. Natomiast Mariona. ja z wielką chęcią robię takie, ponieważ robię biżuterię z kamieni naturalnych, intencyjną, i programuję te kamienie czy amulety, które wykonuję intencją dla konkretnej osoby, to też mogę zrobić taki wgląd pod kątem doboru kamienia dla danej osoby. I wtedy sprawdzam po prostu z daty urodzenia, z godziny i miejsca, w jakim momencie życia się ta osoba znajduje, jaki jest dla niej teraz układ planet i zapotrzebowanie. Jeżeli oczywiście ta osoba nie ma jakby wybranej konkretnej intencji dla siebie. A czasami tak się zdarza, że ludzie przychodzą, chcą właśnie, żeby im w jakiś sposób pomóc, ukierunkować, żeby im dobrać kamień, bo nie wiedzą, co byłoby dla nich najbardziej odpowiednie. No a też jak się zamawia taką biżuterię przez internet, no to jest to jakieś narzędzie i wyznacznik, Tak. żeby się tym podeprzeć, bo inaczej jest zupełnie jak na przykład mam stoisko na festiwalu i mam gotowe jakby amulety, czy na warsztatach, które robię czasami, gdzie można sobie po prostu samemu stworzyć taki amulet, to wtedy można sobie intuicyjnie ten kamień wybrać. I uważam, że to jest najlepszy sposób doboru kamieni, żeby po prostu poczuć, nawet nieraz intuicyjnie, okami, tak, gdzie, w którą stronę pójdzie ręka, i ten kamień wtedy jest najbardziej odpowiedni. Ciekawa sprawa. Oczywiście czasami niektórzy mówią o jakieś kamienie, jakieś to. Kochani, żebyśmy się dobrze rozumieli, jest tak zwana litoterapia, czyli spotkanie kamieniami, a to się bierze z szeroko pojętego tak zwanego biorezonansu, który jest wszechobecny w przyrodzie. Dlaczego? No tak, to wszystko ma swoją wibrację, tak? I kamienie też tak. jako część Ziemi. Tak, jeżeli my na przykład mamy jakieś problemy ze zdrowiem, to znaczy, że zostaliśmy rozstrojeni. Tak. Bo każdy nasz narząd, wątroba, płuca i tak dalej, ma swoją częstotliwość pracy, częstotliwość drgań. I wówczas każdy narząd, jak w orkiestrze symfonicznej, smyczki, waltornia, bębny, i tak dalej, wszystko to tworzy jeden cały zespół. To tak samo można by to przyrównać do kamertonów, tak? Bo każdy kamerton ma inną częstotliwość i tak jak się leczy na przykład różne narządy różnymi kamertonami, no to inny kamerton będzie do wątroby, a inny będzie do serca, bo każdy narząd ma inną też częstotliwość, co zresztą się wykorzystuje na przykład w badaniu USG, bo na tym to mniej więcej z grubsza mówiąc. Tak, właśnie o to chodzi, więc po prostu wszystkie narządy tworzą całą pełną orkiestrę. I to jest o kamertonach, czyli o dźwiękoterapii, bo taka istnieje oczywiście, bo to jest, kochani, fizyczny. Każda fala akustyczna dotyka naszego ciała. Jeżeli teraz ja na przykład widzicie, mówię, załóżmy, jakieś słowa, jakieś litery, jakieś głoski P, kartka drży, tak? Więc jest uderzenie w kartkę, ale przecież ja tej kartki nie uderzam ręką, nie uderzam łotkiem jakimś naszym. Oczywiście. To jest fala powietrzna, fala akustyczna. Takie same fale docierają do naszego ciała i co powodują nawet zmianę usytuowania elektronów. Zmienia się tak zwany nasz garnitur elektronowy, dlatego że my jesteśmy piezoelektryczni, to znaczy każdy dotyk, każde rozciąganie, każde ściskanie, każde skręcanie powoduje zmianę elektronów. A więc jakieś zmiany w organizmie zachodzą i albo dochodzi do rozstrojenia organizmu, albo dochodzi do nastrojenia organizmu. No i też to właśnie się dzieje w trakcie różnych sesji
z różnymi fajnymi instrumentami, jak nie wiem, misy, gongi, dzwonki. Tak. Tu polecam oczywiście Mario, szamana Mario. Pewnie, że polecam. Rewelacyjne sesje z gongami. 2 razy uczestniczyłem w Józefowie, w Nature Clinic Park, gdzie Mario występował, po prostu dało nam te sesje. To było coś po prostu niezwykłego. No i weź pod uwagę to, że to były sesje grupowe, a pomyśl sobie, co się dzieje na sesji indywidualnej, kiedy Mario gra po prostu dla danej osoby. To wtedy dostraja dźwięk do tej osoby i jeszcze pracuje z energią, bo on ma taki dar. No, także polecam. Chyba jako jedyny w Polsce robi takie sesje. Indywidualne? Tak, z gongiem. Jasne, indywidualne z gongiem. A teraz powiedz mi w takim razie, Itko, co robisz dla kobiet? Bo obudź się bogini. Słucham? Obudź się bogini. Obudź się bogini. No tak, no to już też tutaj wchodzimy w temat, kiedy poznałam Maria. I no, Mario to jest mój były partner, a obecnie bliski przyjaciel, z którym po prostu całe moje życie się przetransformowało. No i tutaj dla niego wielka wdzięczność. A Obudź się bogini to były warsztaty, które robił Mario dla kobiet i w którymś momencie poprosił mnie, żebym poprowadziła razem z nim część tego wykładu. Część tych warsztatów w formie wykładu, tak? I miałam tam w trakcie tego warsztatu, który tam trwa cały dzień, chyba 2 godziny na to, żeby opowiedzieć kobietom, jak połączyć się ze swoim wewnętrznym centrum, no bo mężczyźni mają jedno centrum energetyczne, którym jest serce, kobiety mają 2 centra energetyczne, serce i łono. I teraz jak to zrobić, żeby zestroić się wewnętrznie jedno z drugim? No i jakby ideałem jest, żeby połączyć się jeszcze z górą i z dołem, tak? Więc są na to konkretne sposoby, ćwiczenia. I też właśnie o tym w trakcie takich warsztatów opowiadałam. Zawsze to było spontaniczne, jakby trudno mi się było przygotowywać, tak jak teraz też się nie przygotowywałam do tej rozmowy, jest ona spontaniczna. Tak, wtedy też te warsztaty niby się przygotowywałam, ale i tak ostatecznie ta moja opowieść, prelekcja, powiedzmy, wykład płynęła tak, jak na dany moment miała płynąć, nie? Ale właśnie w ten sposób współorganizowałam z Mario te warsztaty, no i też byłam częścią tych warsztatów wielokrotnie i z tego też, co się dowiedziałam, no to pewnie za jakiś czas taki warsztat znowu zaistnieje. Tak, co to daje kobietom? Czy widziałaś jakieś efekty, co mówiły dziewczyny i tak dalej, i tak dalej? Na pewno daje poczucie takiego ugruntowania w sobie, wybaczenia sobie, wewnętrznego takiego poczucia samoukochania, połączenia ze swoją mocą wewnętrzną, z tym, że jakby to nasze centrum, czyli łono, jest takim świętym miejscem transformacji, odwiecznego cyklu narodzin i śmierci, którego też doświadczamy przez całe życie, chociażby w postaci menstruacji. Tak, czułem, że to powiesz. Więc to jest miejsce, gdzie ten cykl cały czas się odnawia i odnawia i odnawia, nie? Więc i też w tym miejscu jakby są zapisy wszystkich naszych z całego życia, powiedzmy, różnych procesów, zranień, spotkań ze samą sobą, przekroczeń, nie wiem, wszystkiego, co się łączy właśnie z seksualnością, płodnością, macierzyństwem. To jest po prostu przestrzeń u każdej kobiety do uleczenia, integracji, połączenia się z tą przestrzenią.
No i to jest bardzo ważne, żeby to zrobić, tak, żeby być samą sobą, żeby ukochać różne sytuacje z całego życia i żeby tam dać sobie dużo takiej samoakceptacji, miłości. Tak, no to jest to. No i kobiety, które jakby połączą się ze sobą, przejdą ten proces, no to stają po prostu do siebie, do swojej mocy, do tego, żeby korzystać z tych swoich zasobów. No, bo wiadomo, że kobieta ma wiele twarzy, jest wiele archetypów kobiety i każdy z tych archetypów też przejawia się w życiu, bo mamy różne role. Raz jesteśmy w roli matki, raz jesteśmy w roli żony, kochanki, kapłanki, nauczycielki, opiekunki itd., itd. A czasami demoniczne istoty. Więc chodzi o to, żeby te wszystkie jakby aspekty połączyć. Tak. Tak. To jest. Mówiłaś jeszcze, wrócę, słuchaj, idę do rękodzieła, bo powiedziałaś, że twoją dziedziną są amulety i tak dalej, jakieś kamienie. Jak je pozyskujesz? Skąd to pozyskujesz ewentualnie? No, mam parę sprawdzonych miejsc, w których zamawiam kamienie. To są różne sklepy właśnie internetowe, sklepy typu Kamieniołomy, albo Happy Stone, albo Fusima. No i na aukcjach internetowych i także mam takich sprawdzonych znajomych szlifierzy, geologów, którzy też sprowadzają te kamienie, więc czasami też od nich kupuję. W każdym razie no to są sprawdzone miejsca, nie chińszczyzna, nie jakieś plastiki, to wszystko są naturalne kamienie i też wszystkie te kamienie oczyszczam, potem je ładuję na świetle księżyca albo słońca, albo dźwiękiem, w różny sposób można to robić. No i albo robię na zamówienie dla konkretnej osoby i wtedy pod konkretną intencję i programuję ten kamień i też jak zaplatam, to już ten proces zaplatania jest robiony po prostu z intencją, że w każdym supełku jest włożona energia, żeby działało tak, jak powinno. Powiedziałaś, że robisz w odpowiednich, znaczy może źle zrozumiałem, źle powiem to nieprawidłowo, że pewne kamienie robisz zgodnie z cyklem Słońca, Księżyca i tak dalej. To znaczy nie, że programuję, że ładuję je energią tak, Słońca albo Księżyca, no bo tak zazwyczaj się ładuje kamienie. O tym też więcej mówię na swoich takich warsztatach, albo jak czasami gdzieś na jakimś festiwalu mam prelekcje, no to też o tym opowiadam. No bo kamienie trzeba oczyszczać, no bo one jakby zbierają energię z zewnątrz i też energię od osoby, która nosi, i na przykład czarny turmalin, który jest w sumie najsilniejszym takim kamieniem ochronnym, powinno się go regularnie oczyszczać, przynajmniej tam raz w tygodniu albo po jakichś trudnych sytuacjach, i można go oczyszczać w różny sposób, czy tam w kryształach soli, czy pod bieżącą wodą, ale można go też zakopać do ziemi, bo to jest kamień związany z ziemią i do ziemi oddaje po prostu nagromadzoną negatywną energię, potem go wyjmujemy z tej ziemi, przykładowo tam po nocy spędzonej w doniczce, albo można go zakopać w jakimś miejscu mocy, czy tam mamy ogródek, czy jakieś inne miejsce. Potem go wyjmujemy, opłukujemy i wystawiamy na światło, najlepiej księżyca, bo to jest ciemny kamień, chociaż na słoneczne też można. Jasne. Czy ewentualnie kwadry księżyca, więc te stany wszystkie mają wpływ na to według Ciebie? To znaczy, zależy od intencji, tak? I w jaki sposób chcemy zaprogramować kamień i jaką intencją. Czy chcemy coś przywołać do swojego życia, czy chcemy się czegoś pozbyć ze swojego życia albo coś oczyścić. Więc
jak księżyca przybywa, Czyli jest idzie do wstępujący pełni, księżyc i schodzący z księżyca. jak idzie księżyc do pełni, czyli go przybywa, no to wtedy robimy intencję na przywołanie dla siebie, tak? Że chcemy coś zaprosić do siebie. A jeżeli już ubywa tego księżyca od pełni do nowiu, dobrze mówię, no to wtedy pozbywamy się, czyli te wszystkie intencje oczyszczające, jakby odcinające. Więc w taki sposób. Przynajmniej ja tak robię. Tak, tutaj mówimy o tych takich czarach Mara. Czary Mary, wiedźma. Wiedźma, tak. Domorosła wiedźma działa. Tak, właśnie, ale akurat tutaj nie mam w tej chwili książki chyba. No czekaj, ja ci pokażę, wam pokażę, bo mam tutaj taką miotełkę, którą sama zrobiłam. O, taka, zobacz. Taka miotełka, widzisz? O. No widzę, gałązki, tak? Brzozowe To jakie? jest zrobione z brzozy, brzozowe gałązki związane czerwonym sznurkiem z intencją. Każdy może sobie taką miotłę sam zrobić, może sobie ją zrobić z intencją, na przykład pozbycia się czegoś albo ochrony i trzymać ją sobie po prostu w domu, a można jej też używać po prostu do jakichś rytuałów domowych, oczyszczających, wymieść sobie coś z życia, czego nie chcemy, odciąć coś, to też można używać nożyczek i ogólnie wszystkie rzeczy, ja tak przynajmniej uważam i tak to czuję, że wszystkie rytuały są dobre, które sobie je sami wymyślimy i sami sobie... Aha, czyli możemy. Tak, czyli możemy. Myślę, że możemy jak najbardziej. Oczywiście wszystkie rytuały nie czyniące nikomu żadnej krzywdy, to tutaj sobie tak, powiedzmy zasada, tak. Ja pamiętam, że miałam takie etapy w życiu, kiedy sama sobie wymyślałam. Na przykład byłam kiedyś nad morzem po jakimś trudnym etapie mojego życia, no i napisałam na brzegu morza patykiem po prostu na piasku coś tam, jakieś zdanie, a potem sobie pomyślałam, a teraz morze zabierze te słowa i one już ode mnie odejdą. Czyli to był czas jeszcze, na naszą podświadomość, tak. Nie miałam nic wspólnego z jakimiś właśnie kamieniami, festiwalami, to było dawno temu, nie wiem, może miałam z 25 lat wtedy. Także to był taki czas takiego chodzenia po omacku, można powiedzieć. Ale każdy z nas chodził po omacku. Ja miałem, pamiętam, 40 parę lat. Moja mama podsunęła mi książkę takiego amerykańskiego autora Bert T. Spalding, Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu. Mówi, przeczytaj koniecznie, to jest coś cudownego i tak dalej, wspaniałego. Ja zacząłem czytać, Boże, co to za miszmasz? Ja z tego nic nie rozumiem. Co to są za pierdolety, po prostu kompletnie niezrozumiałe, jakieś nie z tego świata, dziwactwa jakieś i tak dalej. Słuchajcie, dopiero chyba 10 lat później sam sięgnąłem, będąc u mojej mamy, na półkę po tą książkę i się zwróciłem. Później studiowałem. Trzeba było po prostu dojrzeć. Dojrzewamy do każdej rzeczy. To, że szukamy, czasami błądzimy, ponosimy masę porażek, to bardzo często te porażki są etapami do naszych wielkich zwycięstw, tak prawdę mówiąc. Kwestia jest tylko, żeby nigdy nie rezygnować, nigdy się po prostu nie poddawać. A teraz pozwolisz jednak, że i wy pozwolicie, kochani, że a propos tego oddziaływania kosmosa, w zasadzie Księżyca, ja tu mam swoją książkę, gdzie magnetyzm, pierwszy tom i taki krótki fragment. Okazuje się, również nasz towarzysz kosmicznej podróży Księżyc wywiera ogromny wpływ na całą przyrodę, w tym na nasze ludzkie organizmy i ich fizjologię w sposób przekraczający absolutnie nasze możliwości rozumienia. Przypuszczalnie to energia Księżyca już od tysiącleci przesyła na Ziemię elektromagnetyczne częstotliwości sprawiające, że DNA zachowuje podwójną wstęgę, czyli helicę. Ale w wielu kulturach Księżyc symbolizuje kobiecość. Z jednej strony tajemniczą, mroczną, jak grecka bogini magii i czarów Hekatę, z drugiej zaś pełną piękna, namiętności, zdolności do szalonej miłości na wzór greckiej bogini Selenę.
jednej z tytanic i uosobienie Księżyca. Ale Księżyc wyznacza również program naszego rozmnażania ogromnej ilości stworzeń, również ludzi, zapisując i w mężczyznach, i w kobietach cykl rozrodu. I tylko jedno, jeszcze jest dwa zdania. Na przykład w czasie pełni Księżyca wzrasta płodność kobiet. Przychodzi na świat o 20% więcej dzieci z powodu wzmożonej cyrkulacji krwi. Pełnia sprawia również, że hormony seksualne szaleją, wzmaga się pożądanie o około 30%. Ktoś tam kiedyś obliczył. I tak dalej, i tak dalej. Więc to są niesamowite po prostu rzeczy. Czy jakieś tam planety mają na nas oddziaływania? Ja mówię krótko, jeżeli, słuchajcie, wejdziemy w fizykę i mamy grawitację, siły grawitacji, siły przyciągania, siły odpychania i tak dalej, mamy elektromagnetyzm i też siły przyciągania, siły odpychania, to wszystkie planety oddziałują na nas niesamowitymi czynnikami, wieloma czynnikami. Siłą grawitacji, siłą elektromagnetyzmu i wieloma innymi czynnikami, o których nawet nam się nie śniło. W związku z tym istnieje ta taka astrologia, astrolodzy, którzy ustawiają opozycję planet i mówi się, urodził się ktoś pod szczęśliwą gwiazdą. Bo być może wtedy, kiedy ktoś się urodził, albo w momencie zapłodnienia, był jakiś fantastyczny układ planetarny, który wzmacniał na przykład tego człowieka istnienia. Tak. Nie? Może tak być. Tak, no i no są takie, to właśnie na tym polega astrologia, że wylicza się ten moment, dlatego tak ważne jest, żeby znać tą dokładną godzinę urodzenia, nawet co do minuty nieraz, zawsze można się tego dowiedzieć w Urzędzie Stanu Cywilnego, tam gdzie jest pełny właśnie odpis aktu urodzenia i to już w dzisiejszych czasach nie jest nic dziwnego, że się stosuje takie pytania i pisma urzędu, bo wiem, wiele osób z moich znajomych właśnie to robiło i oni mają obowiązek podać tą dokładną godzinę urodzenia po to właśnie, żeby dokładnie znaleźć ten punkt narodzin, sprawdzić właśnie te układy planetarne i wszystkie parametry. A czy ty i do tym się też zajmujesz, na przykład określaniem, robienie jakichś takich map astrologicznych dla poszczególnych ludzi? Niekoniecznie. Bardziej pod swoim kątem zgłębiam te tematy i dla bliskich osób i posiłkuję się właśnie przy tworzeniu amuletów wglądem takim na bieżącą sytuację, bieżące ułożenie planet. I no, nie tworzę takich map, natomiast no, są osoby, które się tym zajmują profesjonalnie i robią całą rozpiskę dla danej osoby, czy nawet w zestawieniu właśnie z partnerem, czy też jakby prognozę do przodu na parę lat, to można sobie coś takiego zrobić. Jasne. Dobrze, teraz trochę zmiana tematu, bo na razie to bujaliśmy w obłokach, gdzieś tam kamienie, planety, przewidywania. A teraz schodzimy na Ziemię, na mateczkę Ziemię. Teraz okazuje się, bo z Idą oczywiście rozmawiałem, poznaliśmy się nie tak dawno, chyba nie cały miesiąc nawet temu. No tak jakoś. Ale jakoś tak zaiskrzyło fajnie, z wieloma zresztą ludźmi, podobne przyciąga podobne. I Ida, się zajmujesz również pisaniem. Jesteś dobra, tak myślę, w tworzeniu po prostu social media, a więc prowadzeniu social media. Rozwiń ten temat, bo tutaj ja bym was, kochani, chciał namówić, może będzie ktoś miał taką potrzebę pomocy, bo nie zawsze my jesteśmy specjalistami w danej dziedzinie, albo nie mamy czasu, nie mamy zupełnie możliwości, a Ida mogłaby po prostu wielu z nas pomóc w tej dziedzinie. Co na ten temat? Dziękuję Ci, Janusz, to jakby... Robię dla Ciebie teraz przynajmniej 50% dla mnie będzie. Bo lubię ten temat, dlatego że jestem w sumie samoukiem, ponieważ prowadziłam przez 8 lat chyba, albo nawet coś koło tego, no chyba 8, ekipę sprzątającą, bo jak wyszłam z kasyna, po tym jak jeszcze złamałam nogę w międzyczasie, jak wiecie, i dostałam po prostu wypowiedzenie, to po prostu musiałam z czegoś żyć i zaczęłam po prostu sprzątać. I to był też taki etap w moim życiu, kiedy sobie sprzątałam w życiu, tak? Bo po latach
pracy w kasynie z ludźmi, w obciążeniach i w komunikacji z tymi trudnymi ludźmi. Ja miałam serdecznie dość po prostu pracy z ludźmi, rozumiecie? I nie miałam ochoty iść do żadnej obsługi klienta, ani nigdzie indziej, bo takie prace mi wtedy proponowano. No i po prostu stwierdziłam, że rynek jest dobry na tego rodzaju usługi, bo było masa ogłoszeń. Chodzi o sprzątanie. Tak. I na początku zaczęłam po prostu sprzątać gdzieś tam w jakiejś firmie, a później z czasem zaczęłam sama dawać ogłoszenia, że się podejmę tego typu zleceń. No i jak ten biznes mi się zaczął rozrastać, no to pojawiła się potrzeba założenia sobie po prostu strony na Facebooku, żeby tych klientów pozyskiwać, dawać własne ogłoszenia, tworzyć własne grupy i tak dalej, i tak dalej. I jakby sama musiałam się tego wszystkiego nauczyć, jak zrobić, żeby ta strona była widzialna w internecie, żeby tam była przepustowość, żeby się wypozycjonować, żeby mieć odbiorców. No i tak krok po kroku to wszystko poznawałam. Potem zaczęłam się bardziej tym interesować, jakie są, powiedzmy, triki, żeby sobie ten przepływ ludzi na stronie ulepszyć, powiększyć. No i tak to się zaczęło. A później też przecież współorganizowałam całą masę właśnie różnego rodzaju wydarzeń i wszędzie mnie było pełno. Był moment, kiedy przez jakiś czas prowadziłam stronę dla Akademii Poprawy Życia Stefana Poprawy w Łodzi, który jest jakby współorganizatorem Festiwalu Wdzięczności, więc przez jakiś czas tam prowadziłam stronę, potem jeszcze komuś prowadziłam stronę, różnym znajomym właśnie z tego świata rozwojowo-duchowego, którzy robili różnego rodzaju warsztaty, wspierałam jakby proces promocji tych warsztatów, bo też nabyłam takie umiejętności robienia tych wydarzeń i warsztatów od A do Z, bo naprawdę sporo tego rodzaju rzeczy mam za sobą. No i stąd nabyłam te umiejętności. Nawet sobie nie zdawałam sprawy, że tego jest aż tyle i że to jest jakby bardzo ważne w dzisiejszych czasach, tak? Tak, w dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne. Ja sam mam stronę internetową i też tam były różne przeboje. Pojawiła się firma, która miała im prowadzić i tak dalej. To już spaliło na panewce, bo okazało się, że najdelikatniej rzecz ujmując, to jakby to powiedzieć, uczciwe to nie było. O, jest. Po prostu niby mieli robić na początku coś, a później nie widziałem żadnych efektów dosłownie. A płaciło się przez kilka miesięcy solidne po prostu pieniądze, jak na mnie przynajmniej. Kilka tysięcy złotych i zrezygnować z tego błyskawicznie, bo przecież tylko faktury przychodziły, a też zostało zmienione, słuchajcie, hasła dostępowe zostały zmienione, czyli oni nie mogą wejść na moją stronę, a faktury przychodzą. Wyobraźcie sobie? Tak, faktycznie. Później doszły do mnie takie informacje gdzieś tam z internetu, że takie właśnie zdarzają się szwindle, tak prawdę mówiąc, nie? No więc to ciekawe. Dobra, ale Ido. Ja jeszcze chciałam tylko dopowiedzieć, że też właśnie przez to, że bywam w różnych miejscach na festiwale jeszcze mam te stoiska, więc nagrywam całą masę zdjęć, materiałów i robię dużo właśnie relacji, rolek z wydarzeń, spotkań, czy to dla właśnie Mario Szamana, czy dla siebie, Duśki Dzieło, także mamy za sobą też kilka sezonów bycia ze stoiskiem w różnych miejscach. No więc to mnie jakby otwiera na to i też pojawiają się osoby, przyjaciele, znajomi, różni ludzie, których się po prostu wspiera w tej promocji. To nawet nie chodzi tam o jakieś właśnie zawodowo-finansowe sprawy, tylko po prostu Tak, tylko że zasadą też jest, że godzin jest robotnik zapłaty swojej, bo nawet
załóżmy, jeżeli ktoś dopiero startuje, czasami nie ma pieniędzy, jakieś poniósł, no, Tak, ale co finansowe. innego jest jakby zrobić, wiesz, komuś rolkę czy materiał, czy kogoś gdzieś przypiąć do posta, czy mu udostępnić coś, to jest zupełnie co innego, a co innego jest jak robisz dla kogoś socjale regularnie, bo dostajesz na przykład zlecenie, że masz rozbujać stronę i pracujesz non-stop, bo są na przykład godziny w ciągu dnia, interwały czasowe, kiedy trzeba wrzucać materiały, kiedy jest lepsza oglądalność, kiedy No właśnie, to jest cała wiedza. chodzi, a kiedy mniej, ile postów dziennie trzeba wrzucać, ile relacji, ile rolek. I to wszystko trzeba robić po to, żeby tą stronę utrzymać po prostu na powierzchni. A i też jest cała masa innych jakby trików, które trzeba wykonać. No, więc to jest wtedy robota na pełen etat. No, wyobrażam sobie. No zawsze też można się na przykład właśnie umówić na jakąś tam częstotliwość, bo powiedzmy jakieś tam strony, które dopiero jakby wchodzą i zaczynają, może na przykład wtedy właściciel takiej strony chce mniejszą częstotliwość. Na przykład chce 3 posty w tygodniu, 2 rolki i trzeci dzień relacja. Tak. Także to wszystko jest kwestia dogadania się i no. Jasne, także słuchajcie, polecam IDE. W opisie audycji będą namiary na IDE, w jaki sposób się z nią skontaktować. Nigdy nic nie wiadomo, może jak nie Wam, to z kolei jakimś Waszym znajomym. Może to być potrzebne, kto wie. Nigdy nic mówię, nie wiadomo. Dobra, Itko, już mamy praktycznie chyba godzinkę sobie takiej rozmówki. Myślę, że jeszcze się spotkamy na jakimś konkretnym, z jakimś bardzo konkretnym tematem, bo zwykle te pierwsze są rozmowy, to są w celu przedstawienia osoby, po prostu człowieka, kim jest, co robi w życiu i tak dalej, i tak dalej. No i co, przyjdzie czas, że znowu pewnie ustalimy sobie jakiś temat konkretny i termin i porozmawiamy. Teraz bardzo dziękuję Ci za tą wizytę u nas, za podzielenie. Dziękuję. No ta historia kasyno i teraz rozwój, powiedzmy. No, tam jest cała masa takich historyjek. No, może kiedyś będzie czas na to. No, myślę, że, bo myśmy tylko liznęli ten temat, a nie rozmawialiśmy, ja Cię nie ciągnąłem za język. Opowiedz jakieś szczególne wydarzenia, jakieś na przykład sytuacje konfliktowe, jakie mogły być. No, było kilka różnych takich ciekawych historii, którymi mogłabym się podzielić. Oczywiście z zachowaniem tam szczegółów, żeby nie było wiadomo, o co chodzi. Tak. Ale no, było sporo i było różne i zabawne były sytuacje, kiedy właśnie jakieś osoby, które już miały na przykład, nie wiem, historię więzienną za sobą, tak, opowiadały jakieś tam historie z życia wzięte, więc jak wygląda życie za kratami i różne takie. No naprawdę była masa różnych sytuacji i śmiesznych, i niekoniecznie śmiesznych, tak, tak, i trudnych, i jakichś bonusów. Także no naprawdę temat rzeka. Dobrze. Dobrze, kochani, na dzisiaj tyle. Bardzo dziękuję jeszcze raz i do Tobie i Wam, żeście nas wysłuchali, obejrzeli, zechcieliście być razem z nami. Jak zwykle proszę Was już tym razem na zakończenie, na początku nie poprosiłem, o lajki, o subskrypcje, o dzielenie się linkami do tych naszych audycji, moich audycji ze swoimi znajomymi. Bo mówię, jak zwykle, nigdy nic nie wiadomo, co komu w duszy odpali i do czego, co będzie komu po prostu potrzebne. Życzę Wam wszelkiego dobra jak zwykle i do następnego spotkania. Cześć, trzymajcie się. Dzięki, cześć.